No to moi drodzy, szalik na szyi, kartka w dłoni, zrobiło się poważnie. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Automade in China. A ten samochód, moi drodzy, reprezentuje markę numer 1, jeśli chodzi o sprzedaż, a tak naprawdę rejestrację chińskich samochodów na naszym rynku. Oto MG. Wiecie, że MG w ubiegłym roku sprzedało się w liczbie 6600 egzemplarzy z małym ogonkiem? Tak, moi drodzy. MG to jest najchętniej wybierane auto na naszym rynku w ubiegłym roku i nic nie wskazuje na to, by w tym miało być inaczej. Między innymi dzięki właśnie temu modelowi, bo to jest ZS, ale uwaga, w wersji hybrydowej. Mówię hybryda, myślicie Toyota Guzik. Teraz mówię hybryda, myślicie MG, bo oto MG ZS jest w wersji hybrydowej i uwaga, ma prawie 200 koni pod maską. Tak, ten miejski crossover ma prawie 200 koni. Silny nienawidzi, jak trzymam kartkę w ręce, a kartka jest ważna z wielu powodów. Między innymi dlatego, żeby powiedzieć Wam dokładnie cenę tego samochodu i od razu to uczynię. 98 900 zł w wersji standard, a wersje są 3. Excite 107 800, Exclusive 116 700. Z jakim samochodem i z jakim napędem mamy do czynienia? Jak powiedziałem, to jest wersja hybrydowa. Zatem mamy silnik 1.5 i mamy silnik elektryczny. Razem 190 koni mechanicznych i bogate, bo mieści się na 3 stronach, bogate wyposażenie. No dobrze, wracamy teraz do tego samochodu, który niedawno przeszedł facelifting i jest właśnie oto w tej formie. To jest mniejszy, ZS jest mniejszy, bo HS jest większy. Znowu odsyłam Was do HS-a, do testu na naszym kanale. Ten samochód, on podąża ścieżką Skody. Skoda zawsze była międzysegmentowa i była większa niż pozostałe auta w segmencie i tak samo wygląda sytuacja z tym samochodem. 4 metry 46 cm to jest więcej o 11 cm na długość, ale biorąc pod uwagę rozstaw osi, to tutaj mamy już tylko 3 cm więcej, ale samochód urósł, jest większy i wygląda zdecydowanie nowocześniej. Tak, on przypomina większego HS-a, szczególnie z przodu. Ma dokładnie taką samą linię i przetłoczenia w zderzaku, te same elementy, te same udawane wloty powietrza, chociaż tutaj akurat mogę palce zsadzić, więc tam jakiś przepływ powietrza jest. Ten sam kształt grilla, podobna dokładka na dole, no i taki sam niemalże przód z tą srebrną listwą. Nie jest to żadna listwa LED, to nie świeci i bardzo dobrze, to po prostu tylko świeci emanuje swoim blaskiem. No i olbrzymi znaczek MG. MG znaczek brytyjskiej marki, która dzisiaj jest chińska. Zwracam uwagę na kilka detali. Oczywiście na to już nikt nie patrzy, na te czarne obramowania plastikowe nadkola i progi, ale zwróćcie uwagę na lusterko i na kamerę, która tutaj mocno wystaje. Wszystko po to, żebyśmy mieli do dyspozycji widok 360. Jakie ładne tutaj jest wyciszenie. Nie ma oczywiście teleskopów, jest patyk, ale tu mamy silnik 1.5, wolno sące 102 konie, 136 koni mechanicznych, idzie z układu elektrycznego, z silnika elektrycznego, który oczywiście w całym układzie napędza przednią oś. No i magiczna jest ta skrzynia biegów. Pamiętam w momencie, kiedy wchodziła trójka hybrydowa, to nikt w Polsce tak naprawdę w MG nie wiedział, jak to jest zrealizowane. Dostaliśmy tylko informację, że to jest patent MG, własny, niezapożyczony znikąd, ale dzisiaj już wiemy, że to jest przekładnia planetarna, która ma mimo tego 3 przełożenia, ale tam nie pracuje żaden silnik elektryczny, tylko magnesy, które powodują, że te przełożenia są, a tych przełożeń tak naprawdę, biorąc pod uwagę konstrukcję tego urządzenia, może być zdecydowanie więcej. Tutaj są 3 przełożenia. Wszystko przekłada się na płynną i dość dynamiczną jazdę, no bo wyobrażacie sobie 200 koni w takim samochodzie? Pamiętam w tej trójce, w 200 koni to było coś niesamowitego. Zacznijmy od bagażnika. Czy już mamy otwarty bagażnik? Bagażnik otwiera się przyciskiem tutaj, nie tutaj i to jest duży plus, ale bagażnik jest też całkiem nieźle, jak na cenę, jak na segment wykończony. Zobaczcie, tutaj miękka tkanina, tutaj również miękka tkanina, tutaj haczyk,
no taki średnio funkcjonalny, ale jest. Lampeczka, po drugiej stronie również haczyk. Powiedzcie mi, czy ten bagażnik ma 443 litry? No bo nie wygląda. No tak, bo ma podwójną podłogę. Zobaczcie, tutaj fajny duży schowek i teraz można opuścić podłogę. To jest też całkiem niezłej jakości. O, trzeba tutaj trochę użyć siły, żeby opuścić tę podłogę, ale detal, siateczka, taka tutaj z plastikowym wyłożeniem. Tutaj jest mała kieszonka, ale po drugiej stronie ta kieszonka jest zdecydowanie większa i to jest idealne miejsce na gaśnicę. Tak, przynajmniej ona nie lata. No i teraz test. Czy wejdą tu nasze walizki? Szkoda, że tutaj jest ten element, no i właśnie dlatego, że ten element jest ta podwójna podłoga. No ale dobra, zobaczmy. Nadal poruszamy się w obszarze samochodów miejskich. Ajajajajaj, gdyby tylko była taka ta podłoga. Walizka nam odjeżdża. No dobrze, nie jestem wcale przekonany, bo zobaczcie, tak wchodzi ta walizka, ale w momencie, gdyby ta podłoga była podniesiona, to ona by tutaj nam zdecydowanie lepiej pasowała. O, proszę, zaraz się okaże, że wcale nie trzeba składać podłogi, bo miejsca tutaj jest, panie, jeszcze wejdą siatki ze słoikami. Możemy to zrobić nawet na pion? No nie, na pion nie, ale możemy zrobić sobie to tak. O, proszę bardzo. I mamy wszystko załatwione. Samochód jest 5-osobowy. Oczywiście wypady rodzinne jak najbardziej. Mamy dużą walizkę i 2 kabinówki, a wejdzie jeszcze jedna i tu jeszcze jedna na górę. Dobrze, że fotel ma takie wgłębienia i jest miękki, a nie twardy od strony pasażera, bo bym moich kolan już tutaj nigdzie nie zmieścił, a siedzę sam za sobą. No ale jak wiecie z poprzednich filmów, że czasami 198 siedzi 190, nie, 198 za 180 i wtedy jest miejsca tutaj zdecydowanie więcej, prawda? No, nawet mogę poruszać kolanami, ale obiektywnie jedna rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to jest ilość miejsca na stopy, bo zobaczcie, jak ten fotel jest wysoko uniesiony, czyli ta cała przestrzeń to jest przestrzeń na moje nowe buty. Tutaj jest oczywiście tunel, ale ten tunel tutaj jest już niższy, jak ładnie tutaj opada, widzicie? Wszystko po to, żebym mógł ładnie tutaj sobie przejść. Wyszło przez przypadek, czy tak jest wymyślone? Chyba przez przypadek. Tutaj nie mamy żadnego schowka, nic, żadnego cup holderka, nic, szkoda, twardy plasticzek, ale mamy USB, mamy 2 kratki nawiewu, podłokietnik dla pasażera, dla kierowcy tak naprawdę. Tutaj mamy tradycyjną kieszonkę, no i nie możemy jechać na narty, silny tym samochodem na narty nie pojedzie, my nie oprzemy lewej nogi, jak ktoś lubi to i może nogę, ale lewej ręki nie mamy też gdzie schować kubka. Siedzenie przyjemne, sztuczne, głębokie, siedzi się wygodnie, nie jest jakoś szczególnie dobrze wyprofilowane, raczej to taka płaska kanapa, ale oparcie jest wysokie, a możliwość regulacji nie ma, ale możemy złożyć fotel, z czym przeszkadzają zagłówki, które się niestety ani nie składają, ani nic, musimy je wyciągnąć. Zobaczcie, jednak tutaj sporo miejsca jest. Czarna tapicerka, ale jasna podsufitka. Wchodząc na niesamowity poziom szczegółowości, o który czasami pytacie, o który prosicie i czasami dopytujecie, teraz silny powinien powiedzieć, kto tam pyta, nikt nie pyta, przecież nikt tego nie ogląda, to jednak chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś zwróciliście mi uwagę, że przecież w jakimś samochodzie, a była to chyba moda, nie ma żadnego podświetlenia w centralnym miejscu podsufitki, ani z tyłu. No to tutaj też nie ma podświetlenia. Ani z tyłu tu, ani na środku, ani gdzieś tutaj lampek do czytania nie ma. Jest haczyk, są łapki, no ale lampki nie ma. Silny poprosił, żebym powiedział coś o tych materiałach tutaj. To ja się ograniczę do stwierdzenia, że materiały są. ...98 koła, no. Dobrze, moi drodzy, wnętrze tego samochodu przedstawia się w sposób oto następujący. O ile z zewnątrz
nowy ZS tak naprawdę podąża za większym HS-em, nie wiem, czy nadążacie za mną, to we wnętrzu mamy kompletnie nowe wnętrze i ono w niczym nie przypomina poprzedniej generacji. Oczywiście układ jest podobny, bo ekran w centralnym miejscu deski rozdzielczej, a nad ekranem kratki wylotu powietrza, to się nie zmieniło, ale mamy kompletnie nowy kształt deski rozdzielczej, kratki wylotu powietrza nad ekranem, poniżej są przyciski szybkiego dostępu. Tutaj mamy coś w rodzaju uchwytu, ale to jest trochę mylące, bo to nie jest wcale uchwyt, tylko półeczka. Półeczka, z której wszystko wypadnie, bo ona jest dość płytka, no ale tak sobie stylista wymyślił. Materiały, tu mamy tworzywo sztuczne, oczywiście udające miękkie, ale ono jest tak naprawdę twarde. To jest nitka z wtryskarki i mamy tutaj takie srebrne dekory. Dobrze, że tego piano black jest mało, a te srebrne dekory, no, one nie są jakoś super jakościowe. Spotkałem się z opiniami, że nowe MG ZS, czy wnętrze tego samochodu ociera się o premium. No nie. Ale jest tutaj schludnie, czysto i generalnie bardzo to jest wszystko dobrze zaprojektowane, jeśli chodzi o ergonomię. Po lewej stronie również kratka wylotu powietrza. Przypominam, że w ZS-ie Classicu, czyli tym poprzednim, ta kratka była okrągła. Te miały podobne kształty, była okrągła. Tutaj jest dużo takiego czarnego plastiku, wszystko jest takie monotonne. Po lewej stronie również mamy regulację lusterek, taką tradycyjną. Pokrętełko lewo-prawo i wysokość reflektorów. Na drzwiach tradycyjnie szyby elektrycznie otwierane, blokada dla dzieci i otwieracz zamka. I to w zasadzie tyle. Schowek. Tutaj jest schowek w podłokietniku, ale on nie jest wcale jakoś tam przepastnie olbrzymi i dodatkowo ma jeszcze ściętą jedną ściankę, więc słoik z ogórkami tutaj nie wejdzie. No więc jest taka ograniczona jego funkcjonalność, ale ten kubek nie stoi tutaj przypadkowo. Nie po to, żebym tutaj sobie zrobił łyczka pysznej kawy, tylko żeby pokazać Wam, że niby tutaj są cup holdery, dwa, takie zmyślne, bo przesuwane i regulowane. Widzicie to? O, to jest przesuwane, tylko że kłopot w tym, że jak mam cienki kubek i sobie przesunę tą przegródkę, no to ona nie ma żadnej blokady. Czyli ten kubek i tak loto. No więc taka to jest tutaj przemyślna konstrukcja. Dźwignia zmiany biegów, o tym mówiłem, ale przycisk start-stop jest tutaj i jest kwadratowy i wygląda tak, jakby był tutaj wkomponowany zupełnie z jakiegoś innego elementu. On po prostu tutaj wyróżnia się. No chyba, że był taki zamysł, żeby właśnie skupiał na sobie uwagę, bo nie dość, że jest kwadratowy, to jeszcze świeci na zielono. No tak to po prostu jest. Mamy USB, mamy drugie USB, nie mamy ładowania indukcyjnego. No tak, ale to jest auto, które kosztuje mniej niż 100 000 w podstawie. Schowek olbrzymi, ale wykończony twardym plastikiem. Schowki w drzwiach, wygodne fotele. No właśnie, i a propos tych foteli, to muszę powiedzieć, że one tak na pierwszy rzut tyłka są wygodne, ale później brakuje im trochę długości siedziska, bo oparcie jest już zdecydowanie lepsze. Siedzę w samochodzie, który jest w wersji Excite, czyli najbogatszej opcji, najbogatszym wyposażeniu. No i nie mogę tutaj dokupić sobie jakichś tam różnych rzeczy, bo chińskie marki mają taką politykę, że nie można konfigurować samochodu według własnych potrzeb. Są już gotowe konfiguracje. No i co? O ile tutaj mogę regulować fotel elektrycznie, tak fotel pasażera niestety jest regulowany ręcznie. Wiem, że się mnie teraz zabije, bo ruszyłem kamerę. No ale cóż, z rzeczy istotnych jest kompletnie nowa, jakby mogła być zupełnie nowa, jest nowa kierownica, nie wiem, czy ktoś zrozumie mój dowcip. Jest nowa kierownica, ale stara jest regulacja, tylko w jednej płaszczyźnie, tylko góra-dół. Nie mogę wyciągnąć kierownicy, więc to jest takie, no powiedziałbym, z lat 90. To nie jest złe, tylko po prostu już dzisiaj regulacja kierownicy jest w dwóch płaszczyznach, łatwiej zająć wygodną pozycję. Ja bym na przykład chciał troszeczkę tę kierownicę przysunąć do siebie, nie mogę tego zrobić. Wracam teraz do systemu multimedialnego. On jest poprawiony, zupełnie nowy,
ale generalnie można w nim odnaleźć elementy, czy układ, całą konfigurację, czy filozofię w poprzednim ZS-ie. Poruszanie się po tym menu niezbyt skomplikowanym i rozbudowanym jest proste. Tu mamy przyciski szybkiego dostępu, ale niech one nie zmylą Was, bo tak naprawdę to wiele rzeczy tymi przyciskami nie zwojujemy. Wielu rzeczy tymi przyciskami nie zwojujemy, bo mamy tutaj awaryjne kierunkowskazy, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby, wyłączenie nawiewu, tak naprawdę wyłączenie klimatyzacji i głośniej i ciszej. Więc wszystkie funkcje tak naprawdę zaszyte są właśnie w ekranie dotykowym. No czyli mamy przycisk Home i mamy takie widgety podzielone całkiem gustownie na nawigację, radio, klimat, Apple CarPlay, niestety kablem. No i oczywiście Android Auto. Mamy dodatkowo kilka ikonek, na przykład mamy kamery 360, o których wspominałem Wam w tym lusterku i ten widok, muszę powiedzieć, że jest całkiem dobrej jakości. Zarówno kamery, jak i ekran jest niezłej jakości. Co więcej, czasami narzekałem na kontrast tych wszystkich wyświetlaczy w chińskich samochodach. Zauważam tendencję wzrostową, czyli ten kontrast jest zdecydowanie lepszy, czy ta jakość ekranów się poprawia. Niestety, żeby na przykład podnieść temperaturę, muszę kliknąć 2 razy, żeby zmniejszyć albo zwiększyć temperaturę na ekranie. Co więcej, i ważna uwaga, klimatyzacja jest jednostrefowa, czyli jak zrobię zimno sobie, to i pasażer będzie miał zimno. Dobra, mamy nawigację, mamy nawigację tutaj, wbudowaną w ten system i ona całkiem sprawnie działa i jest w języku polskim, jak zresztą całe menu. No i mamy ustawienia samochodu i to jest chyba najfajniejsza rzecz. Mamy kategorię światła, Pilot MG, to jest znane z pozostałych modeli, mamy jazda, komfort i status. Światła możemy sobie dowolnie konfigurować, na przykład odpowiedź funkcji znajdź mój samochód. Możemy włączyć miganie, a możemy wyłączyć miganie z klaksonem. Widzicie? Jak dużo różnych funkcji jest. Ten Pilot MG, o tym powiem jeszcze podczas jazdy, bo system utrzymujący samochód w pasie ruchu tak naprawdę, czy tempomat ma 2 funkcje i ostatnio pamiętam, że się odbijałem od lewa do prawa, a później jak włączyłem inną funkcję, to zaczęło to wreszcie dobrze działać. Jazda, komfort, tryby jazdy, układ kierowniczy oczywiście w tryb sport, tryb holowania. No właśnie, mamy tutaj tryb holowania, ale chciałem powiedzieć jeszcze o 2 ważnych rzeczach, bo tutaj można podłączyć, podczepić przyczepę, ale niestety nie wiedzieć czemu, o masie tylko 500 kg. No takim standardem w wielu samochodach podobnej wielkości jest masa przyczepy 750. Tutaj 500 kg. No obciążenie to już jest 70 kg. A zbiornik paliwa? 41 litrów. Niedużo, nie? Mamy do czynienia z napędem hybrydowym. W hybrydach czasami jest tak, że silnik spalinowy zaczyna żyć własnym życiem. I właśnie to się teraz stało. Siedzę sobie tutaj spokojnie, gadam do Was. Silnik jest uruchomiony i nagle nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo skąd, wiadomo w sumie, dostał obroty na 1100. No i zaczęło tutaj być nieprzyjemnie. O, teraz silnik się wyłącza. No po to tylko, żeby doładować baterię, trudno to nazwać akumulatorem trakcyjnym. To jest raczej taka bateria, która kumuluje trochę energii, ale jest nieduża, bo ma zaledwie 1,8 kWh, więc w porównaniu z samochodami elektrycznymi to jest naprawdę nic, ale dla hybryd to jest gdzieś tam niezła pojemność, tylko po to, żeby właśnie ona magazynowała energię na momenty, w których tak naprawdę tą energię musi wydatkować, czyli przyspieszanie. Ale te podwyższone obroty silnika spalinowego no niestety powodują wibracje, powodują hałas i włączają się, no nie chcę powiedzieć, że w najmniej odpowiednim momencie, ale w takich momentach trudnych do przewidzenia. Zresztą o tym jeszcze będę mówił, bo na pewno będzie tak samo podczas jazdy. Moi drodzy, mamy tutaj 3 tryby jazdy. Eco, Normal i Sport. W trybie Eco pojedziemy i czuć przy równo wciśniętym pedale gazu, że tryb Eco obcina jednak trochę moc i sprawia, że ten samochód staje się takim mniej dynamicznym pojazdem. W trybie Sport, a nawet w trybie Normal jest to zdecydowanie bardziej samochód nastawiony na dynamiczne osiągi. No tak, generalnie chodzi mi o to, że czuć różnicę między tymi trybami, jeśli chodzi o na przykład ustawienie przepustnicy. Bo tak naprawdę tryb Sport
Normal Eco nie powoduje żadnych zmian w zawieszeniu, w układzie kierowniczym, no po prostu nie. Mamy tutaj do czynienia z hybrydą, czyli nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że hybryda, ta, no już dzisiaj można powiedzieć w klasycznym rozumieniu, nie służy do jazdy na prądzie elektrycznym, bo ta niewielkich rozmiarów bateria, ona ma po prostu gwarantować ilość energii potrzebną do tych bardziej newralgicznych momentów, czyli przyspieszania, czyli wyprzedzania i tylko do tego. Tutaj tak naprawdę nie mówimy o żadnym zasięgu na prądzie elektrycznym, no czyli taka tradycyjna hybryda, czyli układ hybrydowy, znany jest oczywiście z Toyoty. Tutaj mamy do czynienia z patentem i z hybrydą konstrukcji MG, z konstrukcją własną i wrażenie robi nie tyle moc tego układu, to jest 197 koni mechanicznych, to jest naprawdę dużo, ale moment obrotowy 465 Nm, no to powoduje, że ja wciskam pedał gazu i niewiele się dzieje. Oprócz oczywiście wyrażeń akustycznych, bo te jak najbardziej są. Silnik spalinowy, który tutaj jest, on naprawdę wkręca się na wysokie obroty, no bo teraz na przykład wędruje do 4000 obrotów, nawet 4,5 teraz. Zwalniam i on nie spada poniżej 1000, tylko on cały czas utrzymuje swoje obroty na poziomie 2000 i to w momencie, kiedy zwolnię, na przykład teraz do 90 km na godzinę, szum staje się zdecydowanie mniej słyszalny, ale za to silnik zaczyna, no, dla niektórych przyjemnie burczeć. No dobrze, moi drodzy, przejechałem pierwszy odcinek testowy, 10 km ze stałą prędkością ustawioną na tempomacie 100 km na godzinę. Efekt 5,1. A to jest, moi drodzy, wynik książkowy. Otarliśmy się o dane techniczne, a tak naprawdę w nich jesteśmy, bo producent podaje, że średnie zużycie łączone tego samochodu, zużycie paliwa, to właśnie 5,1 na 100 km. Podnosimy poprzeczkę i przyspieszamy do 120 km na godzinę. Na ekranie przede mną mam odwzorowaną sytuację na drodze. Ona nie jest niestety dokładna. Czasami te samochody, które tutaj widzicie, w zasadzie tutaj widzicie, nie są dokładnie tak ustawione jak tu. Nie mam tutaj na przykład podziału na pas ruchu, więc no, można odnieść wrażenie, że to nie jest tak jak w zaawansowanych systemach odwzorowanie tej sytuacji z zewnątrz, tylko jakaś grafika, jakaś animacja, która tutaj po prostu jest. Teraz na przykład minąłem ciężarówkę i ona nie jest wyświetlana. W zasadzie jadę jednym dużym, szerokim pasem, no i nic się nie dzieje, a dodatkowo jeszcze w tle, gdzieś na horyzoncie majaczą jakieś wysokie wieżowce, więc uznajmy, że to jest sztuczna inteligencja, widok z gry i nie ma się co tym przejmować. Dobrze. I jadę 120 km na godzinę i to jest taka prędkość, bym powiedział, autostradowa, a niestety 2800 obrotów powodują, że dźwięk silnika jest nieprzyjemny i jeszcze dodatkowo taki bardzo monotonny, jednostajny. Mogłoby być tu też ciszej. To jest też duży minus tego samochodu, bo tutaj wyraźnie słyszę szum opływającego powietrza, no i jeszcze ten dźwięk jednostajny, monotonny z silnika. Moi drodzy, myślę, że może nadejść ta chwila z czasem podsumowania naszego drugiego testu przy prędkości 120 km na godzinę, ustawionej oczywiście na tempomacie. Średnie zużycie paliwa to 6,5 litra. Uważam, że to jest wynik bardzo dobry. Dlaczego tak uważam? Bo hybryda tej konstrukcji wcale nie jest stworzona do jazdy po autostradzie. No bo wyobraźcie sobie, cały ten układ jest pomyślany tak, żeby odciążać silnik spalinowy, który dzięki temu może być trochę mniejszej pojemności, który może być wolno ssący na przykład, ma odciążać w momentach no, takich najbardziej obciążonych. A przy jednostajnej prędkości to ten silnik cały czas musi być bardzo wydajny. Zatem hybrydy nie są stworzone tak naprawdę do jazdy po autostradach. To są samochody raczej bardziej miejskie. Dużo wysiłku i pracy wsadza się w to, żeby właśnie w takim trybie jazdy z jednostajną, wysoką prędkością te hybrydy również
zużywały mniej paliwa. Niemniej jednak 6,5 litra to uważam całkiem niezły wynik. No to teraz przyspieszamy do 140 km na godzinę, resetuję wskazania komputera, no i zobaczymy, jaki będzie efekt. Czasami mam szybsze palce niż komputer, który tutaj jest. Ojej, jak tutaj przy takim przyspieszaniu od 130 w górę, no to robi się nieprzyjemnie, bo silnik wkręca się, słuchajcie, na 4,5 tysiąca obrotów. No dobra, kolejny odcinek za nami, 140 km na godzinę, średnia prędkość, średnie spalanie 8,5, 8,4. Uważam, że jak na 140 km na godzinę, to i tak to średnie spalanie jest niezłe, męczy strasznie dźwięk silnika, wysokie obroty, no ale 8,5 dziwne. Napiszcie, ile wasze samochody zużywają przy takiej prędkości. No co, mamy tryb Eco, ale może pojedziemy od razu w trybie Sport, nie? No oczywiście, że tak. Pełen gaz. Zrobimy taki mały myk, żeby nie tracić czasu już na odpalenie silnika. No to odpalimy go sobie teraz. Pełen gaz. O! No powiem wam, że całkiem nieźle się to zbiera. Ciekawi wyniku? No ja jestem bardzo ciekawy. 0-100. No to mówicie, że 8,7, tak? Czekajcie, no to ja może sprawdzę, czy to faktycznie jest, bo może coś kręcę i później będzie... Niech tutaj sprawdzę z danymi zawartymi w oficjalnej broszurce. No 8,7. No to ja, moi drodzy, widzę tutaj 7,85. Winny wam jestem jeszcze jedno wyjaśnienie. Tu akurat to dobrze widać. W tym miejscu na zegarach mam tryb napędu i on czasami przełącza się w tryb EV, czyli elektryczny. No i powiedziałem, że tutaj nie ma zasięgu oszacowanego na prądzie, no bo nie ma, ale faktycznie poruszając się, nie wiem, na przykład po parkingu albo na takiej jakimś tam dojeździe, no to faktycznie korzystamy z silnika elektrycznego wyłącznie, z tego generatora. Widać to raz po tym wskaźniku EV, w momencie kiedy mamy układ hybrydowy, to jest HEV. No i oczywiście po obrotach silnika. Jadę, a obroty są 0. No jak to możliwe? No tak to możliwe, że napęd idzie tylko i wyłącznie z silnika elektrycznego, z tego silniczka elektrycznego. Pełen gaz, zrobimy ten sam myk, silnik jest włączony, pełen gaz, lecimy. Tryb Eco, przypominam, nie normal, ale tryb Eco. No tutaj mam wrażenie, że takie było powolne ruszenie i dopiero później pełen gaz. No i zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, jak to tutaj wygląda. 8,7, tak? Tam było 7,85 w trybie Sport. No to teraz mamy w trybie Eco 7,62. Jazda po autostradzie to jest jedna sprawa, ale zupełnie inną rzeczą i innymi doznaniami rządzą się odcinki pozaaautostradowe, czyli takimi zwykłymi drogami. Wczoraj czy przedwczoraj to nie ma znaczenia, ale wybrałem się tym samochodem w trasę, musiałem pojechać aż do Częstochowy, musiałem tam załatwić jedną rzecz i muszę powiedzieć, że po tych 200 km nie czułem się zmęczony, co więcej, jazda była naprawdę bardzo przyjemna. Oczywiście drażni ten silnik spalinowy, który czasami wkręca się na obroty, ale no można znaleźć sobie taką prędkość, gdzie ten silnik nie męczy aż tak uszu. Dla mnie to było te 120 i to wtedy takie te obroty na poziomie 2,5 do 3000, no bo faktycznie szybciej to nie ma co. No i ciekawa rzecz, że przy tych 120 faktycznie średnie spalanie z całej trasy to było 6,7, przy oczywiście wyprzedzaniu, przy zwalnianiu, ale no nie jechałem szybciej, chociaż można by było, ale to byłoby niebezpieczne, prawda? No właśnie. Zanim przejdę do podsumowania, no to jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli o inteligentnym prowadzeniu. Bo wspomniałem, że MG ma coś takiego, co nazywa się Pilot MG i to jest tak naprawdę w jakiś sposób konsolidacja wszystkich systemów, które są tutaj na pokładzie, które powodują, że ta jazda ma być bezpieczniejsza i ma być przyjemniejsza. Są tak naprawdę 4 tryby tego pilota MG. Pierwszy tryb, pilot MG wyłączony. Drugi tryb,
tryb, czy druga funkcja tego, to jest limiter prędkości. No i dwie takie, z których będziecie korzystać najczęściej, czyli aktywny tempomat. No i to jest tak naprawdę zwyczajny aktywny tempomat, gdzie włączamy zadaną prędkość i samochód zwalnia przed autem, który jedzie na przykład wolniej, albo przyspiesza do zadanej prędkości, gdy auto przede mną przyspiesza. Ale czym innym jest, i to jest kolejne rozszerzenie tej funkcji, funkcja ICA, czyli inteligentny system jazdy z tempomatem. Tu mam taką podpowiedź, bo to się wszystko tutaj wyświetla i dopiero w tym trybie samochód po zadaniu prędkości jedzie utrzymując się w pasie ruchu. Widzę to, kiedy ten system jest aktywny, po dwóch ikonkach. Po lewej stronie mam prędkość tempomatu i kierownicę. W tym momencie ona świeci na niebiesko, więc wiem, że ten system działa, on widzi pasy drogi, no i wiem, że nie zjedzie z tego pasa. Zjedzie czy nie zjedzie? Zobaczymy, jak długo ten samochód będzie mógł jechać bez mojego udziału. Nie przyciskam pedału gazu, nie przyciskam pedału hamulca, nie trzymam kierownicy, jadę, zobaczymy przez jak długo, patrzę tylko w lusterka, kontroluję sytuację, co się dzieje dookoła, bo oczywiście cały czas ja odpowiadam za to, co się dzieje. Chwyć za kierownicę, nie mam żadnego sygnału dźwiękowego, tylko to, co się wyświetla na zegarach przede mną. Ale, co najważniejsze, nie ma takiego efektu odbijania. Naprawdę samochód jedzie jak po sznurku w środku pasa. Cały czas, zobaczcie, minęło już ładnych kilkanaście sekund, a cały czas to się wszystko super dzieje. Przejmij kontrolę nad pojazdem, dobra, zmieniła się kontrolka na czerwoną i system się wyłączył. No, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, bo długo utrzymuje taki tryb jazdy, no w końcu się wyłącza, co też może doprowadzić do takiej sytuacji, że jak faktycznie, no nie wiem, gdzieś tam się zapatrzymy czy coś, no to po prostu system przestanie działać. No ale to nie jest jeszcze autonomia jazdy. Czyli reasumując, MG ZS Hybrid Plus to samochód, który jest niezwykle komfortowy, to samochód, który jest dość wygodny, który ma naprawdę sporo miejsca w środku, ma ustawny i pojemny bagażnik i wygląda z zewnątrz niczego sobie. W środku może jest trochę plastikowy i ten plastik nie jest jakoś szczególnie estetyczny, ale też nie ma się co za bardzo tutaj czepiać, no bo niby czego. Dużym plusem jest układ hybrydowy. Minusem jest to, że dość często silnik spalinowy wkręca się na wysokie obroty, co nie jest przyjemne. Po prostu to irytuje, denerwuje, no, nie poprawia komfortu jazdy. Ale samochód spełnia swoje zadanie pod względem niskiego zużycia energii. Ja wiem, że zaraz odezwą się głosy, że przecież 4,5 litra to jest niskie spalanie. W mieście sprawdziłem to auto, faktycznie spadamy poniżej 5 litrów na 100 km, ale to jest jazda typowo miejska, nie przekraczając 50-60 km na godzinę. Więc powiedziałbym, że jazda bardzo powolna, bezpieczna, niedynamiczna. No ale można. No i oczywiście atrakcyjna jest także cena tego samochodu i także w odniesieniu do konkurencji, która, co dobre, też obniża ceny swoich samochodów. Zatem dostajemy naprawdę kawał niezłego samochodu, który jest znacznie lepszy od poprzedniego ZS-a, no i dodatkowo jeszcze w wersji hybrydowej. Co ciekawe, ma się pojawić także wersja czysto spalinowa, no ale to jest kwestia przyszłości, zobaczymy co będzie. Ciekawszą informacją chyba jest to, że ma się pojawić także wersja z instalacją LPG. A tymczasem zostawcie suba, bo to pozwala rozwijać nam nasz kanał, pozwala nam testować bardzo wnikliwie samochody, no i pozwala nam dostarczać Wam dobrą dawkę wiedzy. Więc jeśli tu jesteście, to bardzo się z tego cieszymy. Komentujcie, piszcie własne uwagi, jakie samochody chcielibyście, żebyśmy przetestowali. Czy tylko chińskie, czy może niekoniecznie. Czy tylko nowe, czy może niekoniecznie. Na wszystkie pomysły jesteśmy otwarci. A tymczasem na koniec żenujący żart prowadzącego. Dlaczego kobiety świecą? Bo mężczyźni ręką.